Witam na kanale Bully 96, w kolejnym odcinku Wjazd na garaż. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu u pana Wojtka Ręcza. Cześć Wojtuś. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wojtek, na początku oczywiście chciałem ci bardzo podziękować. Jest 6:30 rano, że zgodziłeś się. To jest naprawdę wjazd na garaż. Tak, to jest wjazd na garaż, 6:30 rano w sobotę, że zgodziłeś się na rozmowę. I zacznę, wiesz co, od standardowych pytań. Twój pierwszy motocykl. Pamiętasz, jaki to był? Oczywiście, że tak. No, jak wszyscy, znaczy może nie jak wszyscy, bo dzisiaj to każdy zaczyna od małego KTM-a, czy tam od innej Yamaha PW. No ja wtedy oczywiście zaczynałem od motorynki, także to motorynka była moim pierwszym motocyklem, ale motocykl z kołami takimi 21 i 18 to był już super wyczynowy wtedy sprzęt. To była WSK 125. Ile przerobiona przez ojca, crossowa z błotnikiem na górze, plastikowym. Ile miałeś wtedy lat? 13? 13 i od razu już tak, wiesz, Od razu błoto, piach, kamienie, od razu. Czyli benzyna we krwi. Benzyna we krwi od dziecka. No dobrze, ale od razu zawody w wieku 13 lat? Tak. Tak? Ja w zasadzie jeździłem 2 lata tak sobie, że tak powiem, dla jaj. W 85 zrobiłem licencję i od tamtego czasu do roku 2015, czyli dla równej takiej sumy 30 lat, starty w rajdach, motocrossie, enduro, trialu, supermoto, we wszystkim. Wszystko, wszechstronne. Wszystko. No ale słuchaj, te początki... Jak jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tak jest, do tego zaraz wrócimy, to tak oczywiście nie jest, ale te początki, to co, jeden motocykl na tor, na zawody, a drugi do treningu, tak? A trzeci, czy jak to było? Nie, to teraz, dzisiaj takie jest. A wtedy? Kiedyś tak nie było, kiedyś była jedna, jak już były te lepsze czasy, czyli jak już był Simpson, to był jeden i tego Simpsona się po prostu dbało, pielęgnowało, tam nie można było wyjechać na trening, no bo skąd wtedy wziąć tłoka, wziąć oponę, skąd wziąć wszystko, także to były zupełnie inne czasy. No to na czym trening polegał? Trening polegał na tym, że przyjeżdżało się na zawody i tam się jeździło. Także między zawodami w zasadzie to był tylko i wyłącznie czas na przygotowanie sprzętu. Tam się poświęcało godziny, żeby inaczej, głupia czynność umycia motocykla. Tak. Kiedyś, jeżeli nie było takiego urządzenia, co się nazywa Kersher, tak, no to po prostu mycie motocykla po takim rajdzie, który był w błocie, to trwało 6-8 godzin czasami. Wiaderko, woda, pasta, szczoteczka do zębów i tam czyszczenie tego. Dzisiaj 15 minut Kersherem wszystko jest zrobione. Także to są takie rzeczy, o których dzisiaj ludzie nawet nie myślą, a wtedy to trzeba było na to poświęcić dużo czasu. A jak z częściami wtedy? Inaczej. No dobrze, że to były jeszcze motocykle te takie wschodnioeuropejskiej produkcji, także tam jakieś zębatkę czy tam tłoka do CZ-y to zawsze można było gdzieś dostać. Jeżeli wchodziły te początki takich lat, ja mówię, to były takie lata tam 80, końcówka 80., początek 90., kiedy zaczęły wchodzić te motocykle takie japońskie, to wtedy była tragedia po prostu. Złamany boczek to było nitowanie, klejenie i to nie było zamówienie na jakimś portalu plastiku w kolorze fluo, białym, czerwonym, zielonym, tylko po prostu trzeba było to kleić, taśmować i ratować jak to się I radzić sobie. I sobie dokładnie radzić. Słuchaj, tam na półce, szereg tych pucharów widzę, nie wiem czy kamera to zobaczy. To są tylko te, które mi żona wyrzuciła, bo już nie pozwala. Nie było miejsca. Nie było miejsca, nie pozwala mi trzymać w domu, bo nie ma kto tego oczywiście sprzątać. A twoje największe osiągnięcia sportowe? Dla ciebie oczywiście, najbardziej wartościowe może? Nie, no to wiadomo, że to takie utytułowane, nie? Czyli tutaj taki największy tytuł, czy oczywiście mistrza świata drużynowy z Holandii, gdzie akurat teraz 2 dni temu była 25. rocznica, czyli całkiem niedawno, niektórzy tutaj nie mają tyle lat. Tak. Którzy pewnie to oglądają, a ja tak 25 lat temu byłem tym mistrzem świata, wicemistrz świata juniorów. Enduro, tak? Tak, mówimy enduro. No i myślę, że sukcesem, poniekąd nie sukcesem, no bo nie dojechałem do mety z racji kontuzji kolana, był start w rajdzie Paryż-Dakar. Także tutaj, no takich krajowych tam mistrzów Polski to tam nie wymieniam, no bo też sukcesy, ale to już mówię, to chyba ważniejsze dla mistrzostwa świata. No ale jak tak wymieniasz, wiesz, tu Paryż-Dakar, tu 6-dniówka, wcześniej wspomniałeś poza kamerą jakby, że i trochę Australii było. Chcę powiedzieć, że świata się trochę zwiedziło. Dzięki... No tamte czasy to był naprawdę wyczyn, że tak powiem, no bo wtedy mówię, to tak nie było łatwo jak dzisiaj. Przypomnijmy ludziom, że no nie wiem, do 89 roku, żeby mieć żeby wyjechać, to była jedna rzecz, a w ogóle, żeby mieć paszport w domu. Nie było paszportu w domu, tak, nie? Dokładnie. To było to, dlatego tutaj ten sport między innymi tak mnie właśnie ciągnął, że były możliwości tych wyjazdów, bo Mistrzostwa Świata wiadomo były organizowane po całej Europie, przykładowo 6-dniówka, tak jak udało mi się wystartować w Australii czy w Ameryce, to wtedy
taki wyjazd był po prostu wow, dostać się do tej kadry. Dzisiaj do kadry to tak każdy no, jest, ale w zasadzie mało jest zainteresowany. Wtedy być w kadrze to po prostu było naprawdę dużą gratyfikacją i bardzo się cieszę z tego właśnie, że ja w tym czasie akurat byłem, akurat udało się wtedy zrobić mistrza świata. Myślę, że ciężko będzie chłopakom tutaj z Polski. A Mistrzostwo Świata było w którym roku? W 92 w Holandii. W 92. A Ameryka była kiedy? Ameryka była w 90. Przepraszam, Holandia była. Tak, dobrze, w 92, Ameryka była w 93. No i co tam ciekawego było w Ameryce? W Ameryce? No popowiadałem Wam tutaj trochę rzeczy, ale myślę, że to nie jest temat, który można opowiadać przed kamerami. No było ciężko generalnie. Nie jeździliśmy zawsze na benzynie, na przykład czasami na wodzie. Takie różne ciekawe historie. Mam ich kilka, także myślę, że nie starczyłoby tych filmów tutaj w tych kamerach. Żeby opowiedzieć o wszystkim, nie? Wojtek, a dziś? Dziś jeździsz jeszcze, no widzimy tutaj dwa motocykle, jedna Husqvarna, tutaj KTM stoi, tak? Nie, no oczywiście benzynę się ma we krwi, tak. Także takich rzeczy nie można, że tak powiem, zapomnieć. Ja nie jestem takim człowiekiem, który od przypadku, wymyśliłem sobie dzisiaj motory, jutro nie wiem, snowboardy. Także jeżdżę na tych motocyklach już bardzo, bardzo długo i stwierdziłem, że będę jeździł chyba do końca swoich dni. Miałem taki moment w życiu, że mówię koniec, sprzedaję wszystko, ale wszystko. Do najmniejszych rękawiczek sprzedaję wszystko. I to był bardzo zły, że tak powiem, to znaczy podjąłeś taką decyzję i sprzedałeś wszystko. Sprzedałem wszystko. Nie trwało chyba 2 albo 3 miesiące. Wiedziałem, nie da się po prostu. Musi być, żeby mi się waliło i paliło, motocykl musi być w garażu. Jaki był powód tej decyzji? Taki po prostu już powiedziałem, ileż można jeździć tymi motorami? 10, 20, no ale 30 lat? No w zasadzie ludzie mówią, kurczę, to trzeba być już jakimś psychopatą. No. Tak. I miałem taki moment, mówię, sprzedaję, dziękuję, rezygnuję, kurczę, idę na, nie wiem, na snowboard. Nie? Ale jednak stwierdziłem, że nie, motor musi być i tak jak dzisiaj sobota, 7 rano wjazd na garaż, a o 9 wyjeżdżamy i jedziemy sobie tam pojeździć po górach. Nie? Także z motocyklami trzeba mieć kontakt, to jednak... Pojeździć w gronie znajomych. Tak, jeżdżę w gronie znajomych, na zawodach już tak powiem odpuściłem 30 lat startów, tak jak wspominam, także wystarczy ze mnie. Mam jeszcze taki jeden rajd, który no co prawda nie ukończyłem, ale jeszcze, jakby ktoś mnie tam jeszcze popchnął do tego Jaki rajdu, to rajd? A jest taki w Afryce. W tej chwili to się nazywa Eco Race. Dakar to taki typowy w tej chwili, który jest w tej Ameryce, to mnie tak mało interesuje. Ten Eco Race typowy, taki, czyli Maroko, Mauretania, żeby dojechać do tego Dakaru. Raz chociaż w tym życiu terenowo, bo przylecieć tam samolotem, to nie ma problemu, to bym jeszcze jednak chciał. Nie? Czyli takie marzenia można powiedzieć, Takie czy takie trudne do realizacji plany. Był w tym roku taki plan, zamysł, już wymyśliłem ekipę, która miała tam szukać sponsorów, ale no niestety nie udało się i no siedzimy w domu. Siedzimy w domu. Słuchajcie, nie wiem, no chyba o tym nie mówiliśmy, ty również udzielasz szkoleń enduro, szkoleń motocross, tak? Szkoleń trialowych? Nie, raczej. Nie, trial to jeszcze ja się uczę. I jak to wygląda? Jakbym był zainteresowany, to co mam zrobić, Wojtek? Dzisiejsze media, Facebook, proszę napisać. Wojtek. Czyli podłączymy tam, tak? Tak, dokładnie, kurczę. Można pisać do Ciebie? Można pisać. A te szkolenia, jeśli są, to w okolicach Wrocławia, tutaj gdzie mieszkasz? W Wrocławiu to tak generalnie jest słabo, że tak powiem typowo endurowo, bo tutaj jest płasko i po piachu. Generalnie to najczęściej jest to Wałbrzych albo tutaj jakieś górki koło Jeleniej Góry. Wojtek, jak wspomnieliśmy chyba na samym początku, może nie wspomnieliście, a w związku z tym ja przypomnę, jest sędzią Polskiego Związku Motorowego, tak? To od niedawna dokładnie. No widzimy cię na zawodach, jesteś sędzią. Zrobiłem dokumenty, no znam się w końcu trochę na tym. Trochę tutaj tych, że tak powiem, włosów zakręciłem na tych motorach, także wiem jak to Za ciasny kask był. Nie, był za luźny. Za luźny kask. Pierwszy mój zachodni kask marki Bella był w rozmiarze XL, także kręcił się 4 razy koło głowy, ale był Bella, nie? To było najważniejsze, prawdziwa Bella, tak. Nie taka polska podrabiana. Także stąd dzisiaj właśnie efekty tych za dużych Belli. No, zacząłem tam troszeczkę udzielać się, że tak powiem, w sędziowaniu, nawet kurczę, udało mi się. Ktoś mnie zaangażował do komentowania Mistrzostw Europy w kładach w Cieszynie, które były. Także tak udzielam się dla sportu, no bo w końcu no, jestem w tym sporcie od dziecka, także myślę, że do tej śmierci. Można benzynę czuć tak, a można i w inny sposób. Inaczej, szczerze mówiąc, wolę jeździć na motocyklu na przykład niż sędziować albo komentować. Bo jak po prostu czasami patrzę na to wszystko, to mi się ręce opadają, nie? I wolę to sam zrobić po prostu.
Na pewno. Wojtek z nami rozmawia z szybkością karabinu maszynowego, albo może z szybkością taką, jak jeździł kiedyś chyba, nie? Ale a propos właśnie tego jeżdżenia, Tak. na przykład jednym z powodów, dla którego zakończyłem swoją karierę, tak powiem, wyścigową, to było to, że mam 2 dzieci. Tak. No i oczywiście jak były małe... 2 synów. Nie, na szczęście 2 córki, bo synów bym chyba zajeździł. I zabierałem je, oczywiście jak były małe, zabierałem je na zawody. No i później tam przestały, bo oczywiście były w takim wieku dorastania, czyli mówią, że już mają dosyć tego. No i teraz jeszcze jak jeździłem tak zawodowo, no to pojechały na zawodach i właśnie one, no chyba tak najbardziej mnie znając, powiedziały: tato, ale to już nie wygląda. I to zdanie w zasadzie powiedziało: dobra, to ja dziękuję, to ja sobie będę w takim razie stał już z boku. Nie? Wojtek, jesteś sędzią PZMOT-u, a w związku z tym, jeśli jesteś tak blisko w tych władzach, że się tak wyrażę, pytanie moje jest następujące dla młodego widza. Zaczynam tą przygodę, zaczynam jeździć, chcę wystartować w takich lub innych zawodach. Co mi daje przynależność, licencja z Polskiego Związku Motorowego? Czy ona jest wymagana, czy ona nie jest wymagana? Wszystkie imprezy, które w zasadzie powinny być motocyklowe, Tak. powinny być zgłoszone do PZMOT-u. Czyli są okręgi, jest zarząd główny w Warszawie. Każda impreza powinna mieć pieczątkę, że Polski Związek na nią wyraża. Tak, Jeżeli są zgoda. organizowane imprezy takie jakby nielegalne, oczywiście oni mogą sobie jeździć, ale chcąc na przykład startować w Mistrzostwach Polski czy coś, musi być przynależność klubowa, czyli musi mieć tam licencję. Ja wiem, że to jest koszt licencji, problemy z uzyskaniem tego książeczki lekarskiej, ale no niestety każdy zawodnik musi być... Ja podejrzewam, że te zmiany się, zrobią się zmiany w tym, bo to takie jest troszeczkę bardzo skomplikowane dla kogoś, kto przychodzi pierwszy raz. Tak, z zewnątrz. Ale w tej chwili no niestety trzeba mieć tą licencję, książeczkę zdrowia do tego, żeby wystartować w takich pełnoprawnych zawodach. I wtedy zawodnik ma licencję A, B, C, nie wiem, cross country, enduro, motocross jest razem, trialowa jest osobno. Także tutaj, żeby startować w tych właśnie zawodach z PZMOT-em, trzeba mieć licencję. A Twoim zdaniem, no jeżdżąc amatorsko, tak, i absolutnie nie mając w planie wystartowania w Mistrzostwach Polski i tak dalej, tak, warto jeździć na zawody? Powiem inaczej. Ja patrząc z perspektywy swoich startów, w zasadzie nie doszedłbym do tego, jakbym jeździł tylko i wyłącznie sobie po łące czy w górach. Zawody, czyli adrenalina, która ta jest między nami, rywalizacja, to po prostu to dla mnie było po prostu tak jak, kurczę, no powietrze do oddychania. Ja potrzebowałem tej rywalizacji i w czasie tej rywalizacji pokonujemy swoje granice, jeździmy szybciej i doskonalimy swoją technikę jazdy. Na łące będziemy jeździć sobie 15 minut i powiemy tak: a już mi się, kurczę, nie chce. A na zawodach startujemy przykładowo cross country, jest 1,5 godziny i nie wiem, ja tak mam, że muszę po prostu, żebym, kurczę, gryzł, kurczę, ziemię, muszę przejechać te 1,5 godziny. Czy to będzie szybko, czy to będzie wolno, nieważne. Te zawody, myślę, że w większości wyzwalają tą adrenalinę, która po prostu potrzebna jest do życia. Zawiesiłem się trochę, ale tak czasami bywa z pytaniami. Tu masz taką, chyba nawet celowo założyłeś czerwoną koszulkę, a na niej znaczek. Może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Wojtek, o co chodzi? To jest taka... Co to za logotyp? C i Tak. Z. Jeśli ktoś by nie wiedział, to powinno się wymawiać ceska zbrojowka, czyli to jest z zakładów zbrojeniowych w Czechosłowacji, gdzie robili motocykle takie, których ja zaczynałem, czyli nie KTM, nie Husqvarna. Ja to tak powiem, wracam do źródeł, czyli to jest właśnie CZ. Na razie koszulką, a później motocyklem? A później motocykle, dokładnie. Rozumiem. Wojtek, a jeśli chodzi o zawody, to które najfajniej wspominasz? Sześciodniówka, jakaś ciekawa historia, bo... No. Tych historii było wiele. Ale taką na przykład fajną historyjką była historyjka z Australii, kiedy pojechaliśmy tam na Mistrzostwa Świata właśnie drużynowe w rajdach enduro. I no oczywiście, tak jak to każdy Polak, kurczę, czyli osoba, która przyjeżdża z Europy do Australii, chciałaby zobaczyć 2 rzeczy w Australii. Oczywiście Sydney, ale oprócz tego na przykład kangura albo misia koale. Tak. I my będąc tam pod Sydney w takiej miejscowości, no co, no w miejscowości wiadomo, kangury się nie pasą, także mówimy, bierzemy motocykle, akurat dobry moment, żeby te motocykle podocierać, jedziemy zobaczyć kangury. Przyjechaliśmy, wyjechaliśmy z miasta, jedziemy jakąś łąką, patrzymy, stoi kangur na łące, głowę ma tak, i mówimy, kurczę, super, nie? Postawiliśmy motocykle,
Podchodzimy, mówimy, no co to z daleka zobaczyć kangura, to żadne, najlepiej go pogłaskać. Tak. Podchodzimy do tych kangurów bliżej. Znaczy, wtedy do jednego podchodzimy. Gość, znaczy ten kangur się tak kurczę rozgląda. Gość kangur, no. Nagle jakiś tam sygnał musiał wydać. Wstało tych kangurów chyba z 15. No to my już kurczę wystraszeni, bo wiemy, że te kangury boksują przecież. Tak. Wystraszeni, ale stoimy i patrzymy. A one, wydając nam się, że będą uciekać, to one zaczęły biec na nas. I my w tym popłochu, oczywiście w nogi, przez płot, pamiętam, taki wysoki, przeskoczyliśmy na motocykle i uciekamy. Nie wiem po co za tym płotem żeśmy uciekali, ale pamiętam, żeśmy uciekali. I oczywiście w Australii jest ruch lewostronny. A my co robimy? Jedziemy prawą stroną po europejsku, w tym kurczę amoku, że uciekamy tak. przed kangurami. Tak. Dobrze, że się nikomu nic nie stało. A, no to ciekawa Ciekawa historia. Podróże kształcą. Podróże kształcą. Dokładnie. I wszyscy mieli na przykład wtedy jeszcze narysowaną strzałkę na kierownicy, żeby pamiętać o ruchu lewostronnym. Bo było dużo wypadków. Jak było zwykłe skrzyżowanie, to oni na czas 6-dniówki wszystkie skrzyżowania poprzerabiali na rondo na przykład. Nie? Tam jeszcze u Ciebie na tej skrzynce narzędziowej jest, no nie wiem, jakieś trofeum. Co to jest? To jest taki kamyczek z takiej góry, która jest na Ukrainie. Ja uważam, że mam tych trofeów tam kilka, Tak. ale ten jest jakiś taki dla mnie charakterystyczny. Oddałbym Cenny. takie 4 kamyczki, dokładnie, takie 4 kamyczki za te wszystkie puchary. W zeszłym roku znajomy zorganizował wyprawę na Ukrainę. 6 dni super jazdy, z super ekipą i właśnie taki kamień z Pop Iwana, to jest taka góra W Karpatach? W Karpatach, starymi polskimi granicami jechaliśmy, no po prostu rewelacja. Także dla takich właśnie chwil warto żyć i warto jeździć na enduro. A słuchaj, ja mogę podpiąć link do tego człowieka, który to organizuje? Znaczy to nie jest tak... Aha, to nie jest to jest po prostu prywatna... Rozumiem, to było rozumiem. takie grono znajomych pojechało na Ukrainę pojeździć sobie enduro. Także to mówię, ten Pop Iwan, ten kamyczek jest po prostu dla mnie no, taką super pomocą. My ostatnio u siebie w garażu też myśleliśmy o tym, żeby pojechać na Ukrainę, bo to wszyscy Rumunia, no sami byliśmy, jest super w Rumunii, ale Ukraina też, Karpaty, myślę, że jest trochę taniej Rewelacja, tylko, że i myślimy o takim wyjeździe również. Ludzie troszeczkę, kurczę, tacy zacofani. No. A, Także tam na przykład przyjeżdżamy, gdzie mieliśmy wszystko ustalone, przyjeżdżamy do babki do hotelu, a babka mówi, no i mówimy, że zjedlibyśmy kolację, mówię, po całym dniu jeżdżenia, zjedlibyśmy kolację. Babka mówi, mam śmietanę i ziemniaki. no czyli jest kolacja. No ale jak, kurczę, nie? No mówimy, śmietana, ziemniaki, a coś do tych ziemniaków? Jajko. Samogon. Nie, no jakie jajko? Samogon. No to po całym dniu tak trochę słabo. Nie? No, Bimber takie czy są- też taka wódka. jest- Ja to dzisiaj pamiętam, takie rzeczy się wspominam. Tak jest. Dobrze, zbliżamy się do końca odcinka. Na koniec każdego odcinka oczywiście pytanie i nagroda ufundowana przez Wojtka. Wojtek, jakie to będzie pytanie? Pytanie będzie no co, no może być typowo motocyklowe. Tylko i Czyli wyłącznie. taki mój ulubiony rajd, czyli Paryż-Dakar. O, tu jeszcze widzę kurtka, nie? Tak, kurtka została z tego rajdu, czyli rok 2001, to będzie taka może podpowiedź, żeby łatwiej było znaleźć. Które miejsce zająłem w prologu tego odcinka. Dodam, że startowało 100 chyba 90 zawodników, także była to dosyć duża grupa zawodników i które miejsce tam zająłem. Okej, odpowiedzi przesyłajcie na adres bully.instagram@gmail.com, a nagrodą będzie? A nagrodą będzie moja nagroda z rajdu RMF Morocco Challenge z roku 2010 za zdobycie pierwszego miejsca, medal. Bardzo fajna nagroda. No bardzo fajna. No to nic, to my też może wyślemy, nie? Do siebie. Ale ja wam nie powiem. To wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było super. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy na zawodach z Wojtkiem. Wojtek, kciuki do góry, o to Cię proszę. Trzymajcie się To wszyscy. jest najważniejsze. Trzymajcie się wszyscy. Hej!